Dobry wieczór, dobry wieczór. Z tej Dobry strony wieczór. Mateusz Lech, Maciej Kapitan Lisowski oraz Paweł Cześć. Jeżowski. Jak się dokładnie przyjrzycie, to zauważycie, że nie ma z nami Marka. Czyli jest o jedna kopułka mniej niż być powinno. Niestety live'y mają to do siebie, że czasem się wysypie coś technicznie i ludzko i tak wyszło, że chyba nie dołączy. Więc jeżeli nie chcecie oglądać nas trójki i przyszliście tu tylko dla Marka, to możecie teraz opuścić tę transmisję, dając nam znać, że jesteście oburzeni, lub możecie z nami posiedzieć, jak już i tak włączyliście, i możemy sobie porozmawiać. Natomiast program będzie w tym momencie mocno improwizowany, gdyż wszystkie pytania mieliśmy do Marka, ale zawsze możecie nas zapytać o coś. Więc wiemy, kto jest winny, ale są sytuacje życiowe, które niestety stanowią pełne usprawiedliwienie. I z jednej strony, Marku, bardzo nam brakuje ciebie. Nie, to nie jest chwyt marketingowy, Adamie. Sorry, Winetu. Marek będzie mógł się wytłumaczyć sam przy najbliższej możliwej okazji, u kogo z nas by na kanale nie był. Żeby było jasne. To wtedy powie co jak. Natomiast, skoro tak, to mamy dzisiaj kolację w stylu wolnej Amerykanki. Tak. I jako, że jest wolna Amerykanka i może będzie pojedynek, to może będziemy zadawali sobie pytania na zmianę, sobie nawzajem, bo mieliśmy dawać do Marka, to zadaję pierwsze pytanie Maćkowi. Czy kupiłeś już obligacje? Czyje? Państwowe. Po naszym w sensie, że polskie. Po naszym poradniku. Przed chwilą był. Powiem ja tak. już kupiłem. Czy twoi widzowie widzieli nasz poradnik o kupowaniu obligacji? Ja kupiłem osobiście za swoje pieniążki. Na pewno część naszych widzów to zobaczyła, ale nie wszyscy mają rachunki maklerskie i wiedzą już teraz, udać się we właściwym celu i założyć stosowne rachunki, żeby móc takie rzeczy robić. I powiem tak, w sytuacji, kiedy jest niebezpiecznie, a nasz kraj ma spore rezerwy, zarówno zdolności kredytowych, niezłe rezerwy złota po raz pierwszy od dawna i jak to mówi mój kolega, który jest bardzo krytyczny w stosunku do wszystkiego, co kojarzy się z władzą Zachodu, on mówi tak, patrząc na to, ile kradną w tym kraju ci, którzy są u władzy, to wydolność tego kraju jest ciągle niesamowita i warto mieć wtedy obligacje, bo to jest bezpieczna lokata kapitału, a kupon, czyli oprocentowanie, jest naprawdę nie zgorsze. A masz? Więc inwestowałeś w obligacje kiedyś? Tak, ale niekoniecznie obligacje RP, również obligacje z rynku Catalyst i nieźle na tym wychodziłem. No i świetnie. Jeżeli macie jakieś pytania co do innych inwestycji Maćka, swobodnie możecie się dzisiaj tutaj wykazać, no bo musimy materiał niestety szyć na żywo. Może też Maciek nam opowiedzieć, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to miały być pytania do Marka, ale jako, że mamy Maćka, który też jest w tym temacie obeznany, to może nam powiedzieć. Ja szczerze mówiąc, w związku na natłok pracy i to, że kieruję swoją uwagę bardziej na Rosję, nawet niż na Ukrainę, co dopiero gdzieś na Izrael, nie śledzę tego zbyt uważnie. Jakbyś mi powiedział, czy tam się to gasi, czy to się rozkręca, co tam się dzieje? Spróbuję mniej więcej zacytować wypowiedź chyba nawet samego Netanyahu. Zabraniali nam wchodzenia do strefy Gazy. Zabraniali nam ścigania terrorystów, którzy zamordowali tylu Żydów. Zabraniali nam atakowania szpitala As-Safa, czy jakoś tak, As-Sufa i tak dalej. I on mówi, a my to wszystko... As-Shifa, tak? A my to wszystko zrobiliśmy i pokazujemy, że nikt przed nami nie ucieknie. I w domyśle wynika z tego, że to Hamas mówił, nie wejdziecie, bo się będziemy bronić, bo was zniszczymy, bo tamto zabraniamy. Izrael tego nie posłuchał, zrobił jak uważa i ich operacja, której skutkiem obecnie jest izolacja północnej części strefy Gazy, stopniowe zajmowanie terytorium, czyli jak gdyby odrzynają po kolei kwartały budynków, miejscowości, przestrzeń, teren. Teraz jeszcze był atak przecież 188 Brygady, żeby zająć port w Gazie. Żaden wielki, ale jest. I stopniowo naprawdę izolują, odcinają i będą ten cały Hamas w tej części fizycznie likwidować.
nie do końca wszystko zgrywa się, jeżeli chodzi o zjawiska. Tu Hamas pod tym szpitalem zrobił wielkie tunele, tam jest centrum dowodzenia. Bardziej są to na razie animacje pokazywane przez IDF, niż do końca zgrywa się to z obrazem, jaki pokazują telewizje izraelskie z odkrywania tychże wejść do tuneli i tak dalej. Nie do końca to się zgrywa. Coś jest, ale nie aż na taką skalę w pewnych sprawach. Może to jest kwestia tego, że Hamas przedtem pewne rzeczy wyolbrzymiał, może nieprecyzyjne dane miał izraelski wywiad, różnie, ale stopniowo pokazują coraz więcej różnego rodzaju rzeczy, jakie tam funkcjonowały i w jaki sposób, bo te szyby schodzące po 20 metrów, obetonowane, całe to wszystko, zasilanie z baterii słonecznych, to są fakty. Ale nie wszystkie te fakty są dokładnie tam, w tych miejscach, które Izrael wskazywał, że być powinno. I ta presja świata muzułmańskiego na tą chwilę jest nieefektywna, jeśli chodzi o zatrzymanie działań izraelskich, a Hamas jak najbardziej nie rozpętał wojny w pełnozakresowej, jest ostrożny, a co najważniejsze jest deklaracja Hamanejego, czyli szefostwa władz irańskich, że oni ostrzegali Hamas, jakie mogą być skutki tego i nie dadzą się wmanewrować w wojnę jako państwo. Czyli Iran mówi, nie, my rączki mamy tutaj. Tak, jako państwo, ale cały czas pod stołem, przez strażników rewolucji i tak dalej, będą to podsycać, bo to jest w ich interesie, ale to jest właśnie ich odmiana wojny hybrydowej. Ważne, żeby oficjalnie jako państwo nie byli w to zamieszani, ale też żeby Hamas, Hezbollah i reszta nie mogli powiedzieć, że nie mają od nich wsparcia. A te grupy lotniskowcowe amerykańskie, plus teraz jeszcze pamiętajmy, na Morze Czerwone weszły okręty izraelskiej marynarki, mające też dużą zdolność niszczenia pociskami manewrującymi i innymi rakietowymi i są w stanie oni, czy to tych Jemeńczyków nauczyć troszeczkę, jak to się nazywa, porządku w tej kwestii, jak i też przeciwdziałać odpalaniu dronów jemeńskich od Huti na kierunek izraelski. Więc Izrael ustawił się na szachownicy w taki sposób, że jest w stanie tym, którzy jako organizacje wypowiedzieli mu wojnę, na wszystkich jest w stanie oddziaływać, czyli na Hamas. Hezbollah tej wojny nie wypowiedział, ale ona nie została przez niego zakończona, przez Hezbollah. Cały czas są de facto w stanie konfliktu, a Huti, skoro się dołączyli, no to mają tego skutki. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to wygląda troszeczkę tak jak film akcji, gdzie jeden taki superbohater naparza wszystkich dookoła, oni tam do niego podbiegają, a on ich że Izrael tak wszystkich ustawia po kątach w tym momencie? Nie, gdyby nie było tam sędziego Dreda w postaci Amerykanów, wyglądałoby to pewnie inaczej. Natomiast obecność amerykańska wstrzymuje działania tych, którzy mogliby chcieć pomóc Hamasowi jako państwa. Paweł, coś ja mam trochę odmienne zdanie na ten temat. To świetnie. I chyba mi bliżej do Wojtka Szewko w tej kwestii. Mam nadzieję, że w końcu zagości na naszym kanale, bo się zapowiadał. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Natomiast, no słuchajcie, natomiast ze sporą częścią się zgadzam z Maćkiem. To znaczy kraje arabskie, ale o tym też mówiliśmy, dużo mówią, dużo krzyczą, ale jeżeli chodzi o konkrety, to tych konkretów nie ma. To znaczy cała wrzawa medialna jest skierowana raczej na wewnątrz w tych krajach, że coś robimy, tak, krzyczymy, wypowiadamy, zrywamy stosunki. A w tym momencie to wygląda tak, że Izrael robi w strefie Gazy co chce. Niestety giną ludzie i to niewinne ofiary bardzo często. Ja nie widziałem, IDF cały czas próbuje pokazać, że rozbija ten Hamas, no ale to jest bardzo nieudolne, to co oni pokazują, przypomina bardziej propagandę rosyjską. No nikogo to nie przekonuje, tak, że teraz jest atakowany szpital w Gazie,
tak jak Maciek powiedział. Tam w tym momencie jest 600 pacjentów. Dlaczego jest atakowany? Dlatego, że Izrael twierdzi, że tam jest centrum dowodzenia Hamasu, znajduje się w podziemiach i tak dalej. Na razie ta teoria być może jest prawdziwa, być może nie. Nie chcę Tylko tego w części się broni. o tym tylko w części. wyrokować, natomiast no to, co oni przedstawiają, no to tak mówię, no bardzo nieudolne. Zresztą chyba mam takie nawet wrażenie, że oni chyba się nawet specjalnie nie starają, żeby kogokolwiek przekonać tymi swoimi materiałami. I nawet to, że mogą robić co chcą i że giną te ofiary cywilne, no to pokazuje taką butę w stosunku do tych Arabów i że my zrobimy i tak, co będziemy chcieli, tak, na tym terenie. No idzie w to, jeżeli chodzi o Palestyńczyków, no w bardzo złą stronę, bo wydaje się, że spacyfikują tą strefę Gazy. Zobaczymy, co stanie się z tą strefą Gazy, jakie będą tam ofiary. One powinny, znaczy no będą na pewno będą już teraz, wiesz, no burzą budynek często po budynku. Część pewnie tej strefy gdzieś się ostanie, ale w czyim władaniu będzie, jaki jest pomysł dalej, mi jest trudno powiedzieć. Wydaje się, że Izraelczycy chcą przejąć tą strefę i chcą ją kontrolować, no bo takie są na razie przynajmniej zapowiedzi. To też trudno sobie wyobrazić, natomiast no nie wiem, tak. Rynki, co ciekawe, rynki bardzo ciekawie teraz to przyjęły, bo to ryzyko związane z eskalacją na rynkach finansowych i na przykład surowcowych nie istnieje. Tak jakby tego konflikt się zamroził, już nawet ludzie kupują, tak jak spadały na przykład akcje niektórych spółek izraelskich, które były notowane na przykład na Nasdaqu czy gdzieś na innych giełdach, no to teraz mieliśmy w ostatnim tygodniu tam, wiesz, na tej fali euforii i hosie te spółki najbardziej rosły, więc najbardziej można było zarobić, bo wszyscy gdzieś przyjęli, że Izrael panuje nad sytuacją, ale w tym no niestety negatywnym według mnie znaczeniu, no bo jednak ludzie giną i ja cały czas mam takie odczucie, że Izrael to sprowokował tą całą sytuację i cały czas mi się nie chce wierzyć, że oni nie wiedzieli o tych działaniach Hamasu i tak zostali nagle zaskoczeni, tak, i teraz tak wydaje mi się, że to jest takie grubymi nićmi szyte, ale to jest moje akurat bardzo subiektywne odczucie. Ja mam do was Myślę, pytanie, bo widziałem... Wojtek, wtedy więcej na ten temat porozmawiamy, bo tak on chyba jest tutaj większym specjalistą, z tego co pamiętam, jak go znam, od ponad 20 lat się tym zajmuje. Więc... Słuchaj, Paweł, prośba do ciebie, zrób coś z mikrofonem, bo masz słabo, są informacje takie. A ja mam do was pytanie w międzyczasie. Widziałem chyba wczoraj, mignęła mi taka wiadomość, że chyba 50 przedstawicieli różnych krajów arabskich wydało taki komunikat, że potępiają te działania i że to pokazuje cynizm z Zachodu, kolektywnego Zachodu, czy coś takiego nawet, że jak ludzie giną na Ukrainie, to jest tragedia, a jak w Palestynie, to świat zachodni milczy. Widzieliście taki komunikat? Widzieliście, o co chodzi? Bo ja przeglądałem po prostu gdzieś informacje, mignęła mi ta wiadomość i no nie skupiłem się na niej bardziej, a może wiecie coś na ten temat, jesteście w stanie opowiedzieć? Coś słyszałem o tym komunikacie, ale go też nie widziałem, natomiast tam odwoływanie się do tego cynizmu i tak dalej Zachodu, to było związane z, może tak, wskazywano na powiązanie tego komunikatu z tym ośrodkiem, który koordynuje wszystkie działania demonstracyjne w Europie Zachodniej i w Stanach. Okay. Ale wiesz, to nie było precyzyjne, skąd to wyszło. Okej, teraz próbuję sobie odnaleźć, niestety nie widzę tego.
Bo wiesz, media już przedtem i służby wywiadowcze wskazały, że istnieje gdzieś w rejonie właśnie Zatoka Perska, Bliski Wschód, 1 lub 2 ośrodki koordynujące te wszystkie działania protestacyjne, pro-palestyńskie w Europie Zachodniej i w Stanach. Pamiętajmy to, co powiedział u mnie Tomek Grzywaczewski. W Kalifornii skończyło się to nawet śmiertelną sprawą, czyli jakiś starszy człowiek zjawił się na demonstracji propalestyńskiej w LA z flagą Izraela. Skończyło się tak, że albo ktoś go pchnął, albo uderzył, coś w tym stylu i człowiek w szpitalu zmarł. Więc tam już to przekroczyło barierę, przekroczyło granicę życia. Niestety. Okej. Pawle? Bo Tak, chciałem powiedzieć, że z mikrofonem powinno było być ok. teraz już jest ok. Tak. Tak, to nie zwróciłem uwagi. Przełączyło mi na słuchawkowy przez przypadek. Wiesz co, no tak zawsze będzie. No tutaj wcześniej były porównywania, tak, że mamy wojnę w Syrii, a mamy na Ukrainie, tak, i no każdy, komu wiesz, koszula jest bliższa, tak, my na pewno będziemy interesować się tym, co dzieje się na Ukrainie, bardziej jednak niż tym, co się dzieje w Gazie. Z wiadomych względów, tak, no i podobnie, no nie wiem, jeżeli na Bliskim Wschodzie kogoś się zapyta, no to Arabowie będą się interesować tym, co się dzieje w Gazie, a na Ukrainie to gdzieś w Rosji, nie? To w ogóle, co to za konflikt, nie? Tam Co to za Rosjanie kraje, z nie? Rosjanami, nie, tam się coś tam naparzają, nie? I tak będą komentować. No, jak zapytasz gdzieś, wiesz, na południu znowuż Europy, no to może na południu to nawet ten konflikt w Gazie będzie gdzieś bardziej komentowany, tak? A więc to wszystko zależy, gdzie pytasz, kogo pytasz, no to jest jakby... Wojna informacyjna na pełnej. Nigdy nie jest tak, że wiesz, że konflikt możesz porównywać z konfliktem. Przykre jest to, że giną ludzie. Niestety te przewidywanie, pamiętasz jak mówiliśmy, że nie będzie eskalacji i że Izrael... że tak powiem, no wkroczy do tej strefy Gazy i będzie tam pacyfikował. No na razie się spełniają. Żaden z krajów arabskich nie ma interesu w tym momencie, żeby dołączyć, no bo na jakiej zasadzie? Dołączenie oznacza, że na niebie pojawiają się piksele amerykańskie, czyli samoloty no właśnie, w kształcie są tutaj trójkątów i niestety traci się lotnisko, samoloty. No kto mógłby przystąpić tak realnie? No oprócz jedyny kraj, który się wymienia tak naprawdę to jest Iran. Ale czy Iran jest gotowy w tym momencie na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem nawet? No nie. Wydaje się, że to mogłoby źle się zakończyć dla Iranu, łącznie z tym, że obecny reżim mógłby stracić władzę. Okej, panowie, może myślicie, nie tak, że cała strefa że podczas Gazy wojny, zniknie? ale po... tak, ja myślę, że znaczy, wiesz co, zniknąć nie zniknie, że wyparuje, natomiast Tylko, że już nie będzie palestyńska. Że to jest ten moment, gdy ona znika z mapy, jako taka, wiecie, nie wiem. część palestyńska. Nie wiem, na ten scenariusz bym postawił największe prawdopodobieństwo, że Izrael będzie chciał kontrolować, bo te pomysły, żeby włączyć je do autonomii palestyńskiej, no są na razie odrzucane przez Izrael. Ale zadają proste pytanie wtedy. Kto zagwarantuje, no jakie są gwarancje? Dokładnie, jakie są gwarancje tego, że nie będzie kolejnych ataków stamtąd? A nikt nie może dać takich gwarancji, bo nikt nie ma takich gwarancji. Bo to jest umiejętnie zresztą jak ma pytanie. je dać? Jak ma je dać też, wiesz Maciek, no co mają powiedzieć? Tak, nie będzie. Aha, to jest... skoro nie będzie, dobra. Ale to jest dlatego tak umiejętnie stawiane pytanie, bo znali dokładnie możliwe odpowiedzi, tak? No wiemy, że to jest niemożliwe. Tylko ten zachodni brzeg i tam będzie można przenieść wszystkie swoje zasoby wojskowe, kontrolne i tak dalej. Myślicie, że to tak się skończy? I ile to potrwa? Znaczy, ale ty teraz, ja nie rozumiem, a ty jak mówisz o likwidacji całej strefy Gazy, tak? Tu tak, likwidujemy, ale Palestyńczycy są jeszcze w drugim miejscu, nie? No to trzeba tych Palestyńczyków fizycznie w całości ze strefy Gazy zabrać.
No tak. No. Myślicie, że to w tą stronę pójdzie? Że po prostu się ich To jest przeniesie, idealne. zaora, wysadzi wszystkie tunele, zniszczy, wyrówna i postawi osiedla i tyle z tego będzie? Że I to to jest by ten było moment? idealne rozwiązanie dla Izraela, bo mógłby tych wszystkich osadników zamiast wciskać na zachodni brzeg, to bez ryzyka mógłby ich dać na zrekultywowaną strefę Gazy. Ale to jest wręcz idealne Nie. rozwiązanie, na Ja które nie mówię, że zrekultywowaną. Nie, Po prostu ale no- ich zabierasz stamtąd, nie? tak, no ale cały ten teren, co musisz te gruzy wyczyścić, pola Mhm. przywrócić uprawne czy cokolwiek takiego. Instalacje do odsalania wody ustawić, żeby nie zabrakło. Wiesz co, ja wody myślę, że pitnej, będzie jakiś przemysłowej. koniec końców pośredni. Tak. Izrael dążyłby do tego, żeby wziąć i żeby oni się przeprowadzili, zrobić korytarz humanitarny, ale prawdopodobnie będzie pod kontrolą część Tak. zostanie zniszczona, no bo wiesz, jak poniszczysz budynki, infrastrukturę, no to ta ludność automatycznie się przeniesie na południe bardziej, tak? Pamiętaj, No. że to jest też mały teren, tak? To jest tak, że to jest 380 wielkość, u nas się kilometrów. mówi Krakowa, nie? Mhm. Czyli powiedzmy ta połowa Krakowa będzie dosyć mocno zniszczona i tam będzie jakaś, przez dłuższy czas nie będzie można się na przykład osiedlać, nie będzie infrastruktury, wody, elektryczności, czegoś i tak dalej. Mhm. A więc to getto zmniejszy się, no a część być może zdecyduje się wtedy Palestyńczyków właśnie się przenieść, tak? Czy przenieść się do innych krajów, czy przenieść się do tej części właśnie na zachodni brzeg. Zobaczymy, no taki niestety to wygląda, takie metody bardzo barbarzyńskie, ale Ale tu jeszcze- też nie ma jak gdyby chyba na ten moment żadnego rozwiązania pokojowego moim zdaniem. Za Realnego. dużo się dzieje od wielu lat i tam chyba pokoju nigdy nie będzie. Natomiast właśnie się zastanawiam, czy to jest ten moment, gdy Izrael mówi: OK, równamy to z ziemią, buldożery wchodzą, wszystko niszczymy, tych przesiedlamy choćby przymusem, zostają tylko gruzy sprzątamy i budujemy już własne miasto. Czy myślicie, że tak może się to skończyć, czy raczej jest to niemożliwe? No ja jeszcze Znaczy- raz powiem, myślę, że Mhm. tak, tylko nie tak, jak ty to przedstawiłeś. Że całe tylko połowę, zostawimy im tę połowę gruzów, oni Że tak się najpierw tam nie gruzy osiedlą. będą, że nie można Mhm. tam się w ogóle osiedlać, że to będzie ziemia taka niczyja, że nie będzie miał kto tego odbudować. Potem się Mhm. pojawi za powiedzmy 2 lata, 3 lata inwestor izraelski, Mhm. który powie, że tam wybuduje coś tam i tak dalej, gdzie wszyscy będą szczęśliwi, pojawią się izraelskie pieniądze i no wiesz, Metoda, to nie będzie metoda tak, salami, tak jak to w polityce bywa. tak. Myślę, że właśnie z takiego cięcia Czy ja dobrze do nas słyszałem? dołączył. Oszukałeś, a Marek dołączył. Takim Ktoś więc tu nas oszukał dzisiaj. dołączyłem. Nie oszukałem. Maciek, Dzieciaki się Maciek, bawią. ale ja nie Ja- mówię o tobie, Dzieciaki się Marek. bawią. Że ja- Słuchajcie, w razie gdyby się coś stało, to niestety będę musiał tam zajrzeć, żeby się dziewczynki nie pozabijały, nie zrobiły sobie krzywdy. W każdym razie, jak napisaliście gość specjalny, to nie miałem wyboru. Ale to nie wiedziałeś Nie mam wyrzutów wcześniej, że sumienia. napisaliśmy gość specjalny? Nie Zawsze mam wyrzutów piszemy. sumienia. Zawsze piszemy gość specjalny, Dobrze, jeszcze taką to- dużą miniaturę. No. Tak jest. To na jakim etapie jesteśmy, bo jesteśmy w ogóle. Zrównaliśmy z ziemią Gazę i chyba przechodzimy do innych tematów. Może Widzicie, przejdźmy chyba, mamy że taki coś... problem, jeżeli chodzi Aha. o Gazę. Mamy problem, że Hani był u Hameneiego. Hani był u Hameneiego i Hamenei go od razu postawił do pionu, ponieważ rzekł, że jesteście naszym sojusznikiem, wy czyli Hamas, ale nie będziemy za was umierać i nie wstąpimy do wojny na waszych warunkach. No to było jednoznaczne. To było jednoznaczne i to właściwie określiło całą dyskusję potem, bo potem Hani wyjechał z nosem na kwintę, a jak wiecie, dzisiaj rozwalono mu chałupę. Także chłopak poniósł same straty. No i teraz będzie problem. Dlaczego? Dlatego, że Nasrallah praktycznie czeka. Mało tego, armia izraelska się posuwa powoli. Tutaj widać wyraźnie, że mamy taki background tam z tyłu, że nie wolno jednak dopuścić do zbyt wielu ofiar cywilnych naraz,
no niestety w takim ataku, jak się walczy w mieście, to ofiary cywilne zawsze będą i nie wolno spowodować, żeby ta narracja palestyńska, a właściwie arabska, bo to już jest taka wspólna narracja arabska, przykryła całkowicie to, co przedtem zrobił Hamas. Bo nawet Chamenei powiedział, myśmy was ostrzegali przed atakiem 7. My nie chcieliśmy, żebyście ten atak robili. To było takie bardzo jednoznaczne, że oni się w jakiś tam sposób wyłamali z tej pomocy, którą, prawda, tutaj Iran im oferował, pod jakimiś tam musiały być jakieś warunki, które nie zostały spełnione, skoro Chamenei się tak ostro wtrącił. No, myśmy wspomnieli, może nie tak dosłownie przytaczając ten tekst już o tym, więc no, Iran zmądrzał, widzi co jest dookoła, wie, że przesadzać w tym momencie dla niego jest niedobrze. No my mamy oś w tej chwili Iran-Rosja i to jest wyraźna z tej całej osi, o której rozmawialiśmy wszyscy czterej, czyli Chiny, Rosja, Iran, to właściwie działa tylko element Iran-Rosja, bo Chiny mają swoje problemy. O, Paweł się wtrąca. Bo już ci mam oddaję głos. taką. A co powiesz, co się dzieje w Tadżykistanie? Ale słuchaj, spójrz, no. I zbliżenie, no tam niby nie powinno być zbliżenia, a mamy zbliżenie irańsko-tadżyckie. Przypomnijmy, że to są dwa ludy perskie, a więc gdzieś tam naturalnie, nawet językowo, kulturalnie i też religijnie ich ciągnie do siebie. No ale widzimy, że to się Rosji nie podoba dosyć mocno i no, trochę taki wyłom kolejny moim zdaniem w tym sojuszu irańsko-rosyjskim, tak jak ty mówisz. Ale czekaj, to ja ci odbiję piłeczkę. Odbiję piłeczkę. Granica azersko-armeńska i udział Iranu tam, no właśnie, prawda? No właśnie. Co się dzieje? No. Także mówię, że z tego tej takie, wiesz, no, można tutaj użyć tego słynnego określenia tripartite axis, to z tego właściwie, z tej całej osi, to co została jednak oś Rosja-Iran najbardziej, bo jednak Chiny prowadzą swoją politykę i grają zarówno na Rosjanach, jak i na Irańczykach. Rozgrywają ich. A czemu nie dołączasz tam Korei Północnej? Bo jednak... Korea Północna pełni rolę najbardziej usługową w tym momencie. No to prawda. Prawda? Ale... Masz historię z CP-140 z Aurorą, którą Chińczycy praktycznie jej nie pozwalają latać, robiąc różne dziwne manewry J-10, bo tam J-10 dolatuje i z dodatkowymi założyli, po raz pierwszy mamy dowód stosowania przez Chińczyków koforemnych zbiorników na płatowcach. To ciekawa sprawa, czyli coś ściągnęli od Amerykanów po raz kolejny i słuchaj, wyraźnie oni zabezpieczają przed stałym patrolowaniem granicy morskiej Korei Północnej. Dlaczego? Bo tam coś płynie. Korea Kimów się zrobiła wielką firmą usługową w tej chwili. A ja dorzucę No ale wobec Rosji jednak, wiesz, no ta pomoc jest odczuwalna. Paweł, tak? daj Maćkowi powiedzieć, bo 2 razy już chciał powiedzieć. Przepraszam, bardzo przepraszam. Słuchajcie, zauważcie jedną rzecz. Coś, na co Rosja nie była w stanie nic poradzić. Bliskie relacje Azerbejdżanu z Turcją i ten sam motyw. Język, wspólnota kulturowa, językowa i tak dalej. I Iran w tym momencie, czując się troszeczkę potargany, a mając problem z Azerbejdżanem, który strasznie się szarogęsi w temacie Ormian, którym oni pomagają, mają u siebie sporą diasporę azerską Irańczycy, no nawet szefostwo co nieco jest poprzetykane, kierownictwo państwa irańskiego jest poprzetykane przez Azerów, ale lojalnych względem Iranu, tak w tym momencie w naturalny sposób oni szukali partnera do gry i Tadżykistan idealnie na wspólnocie kulturowej i językowej im do tego pasuje. Powielają ruch Turcji, której Rosja nic nie była w stanie zrobić z tego tytułu. Co jeszcze śmieszniejsze,
Dzisiaj jest materiał o tym, że gdzieś impreza była urodzinowa 50 Azerów, wpadł tam wojenkomat z wojenkorem i praktycznie Czytałem. wszyscy, którzy się mieścili w przedziale wiekowym, dostali papier, a to było Azerowie. Teraz trwa wyszukiwanie paszportów. informacji właśnie bez paszportów, więc zacznie się tam większa rozgrywka. A tymczasem przecież co zrobili Azerowie? Dali Rosjanom artylerię, wozy bojowe i tym podobne rzeczy, jakie przejęli w Nagornym Karabachu od Ormian. tak. I to pojechało już prosto na Zaporoże, jako sprzęt pierwszej potrzeby. Więc jest Oni to się tak nie skomplikowana patyczkują. gra. To jeżeli chodzi o Moskwę, jeżeli chodzi o wszystkie większe miasta, to tam cały czas trwają łapanki na ciornych i na wszystkich, którzy są z Republik Azji Środkowej. I za Te chwilę się łapanki okaże, są co że tydzień, biorą ludzi z paszportami, już nie z podwójnym obywatelstwem, biorą w tej chwili na chama, na wyrwę wszystkich, którzy należą do tych krajów, jak napisał mi informator, krajów obażanka, czyli tych wszystkich, które są wokół Rosji. A ja tylko dodam, że jednocześnie Ministerstwo Pracy w Rosji błaga o złagodzenie procedur, żeby jak najłatwiej ściągać tych pracowników, bo nie ma komu robić. Więc. A tu jeszcze Paweł. O, to tutaj dotknąłeś bardzo ciekawego tematu. Nie wiem, chłopaki, czy wiecie, została podpisana umowa w trakcie tego słynnego spotkania z Sian. z kim? No i dowiemy się za chwilę, gdyż najprawdopodobniej zniknął, a Paweł nie ma głosu. Pawle, włącz sobie mikrofon. Tak. Nie wiem, czy Marek nas słucha, ale chciałbym zauważyć, że mamy te informacje odnośnie chorób zakaźnych. No i tej epidemii odry, o której polskie gazety milczą. Jak u nas tam kilkanaście czy kilkadziesiąt dzieci, no to było wielkie halo. Jak w Rosji kilka tysięcy, no to się nic nie dzieje. Natomiast jest to. O, już jest Marek. No, jestem. Marek Jestem, mówi, coś że się właśnie zerwało. chciałem dodać jedną rzecz, bo ona jest ciekawa. Właśnie ta nagonka, co mówisz, bo tak, z jednej strony, żeby ich wysyłać, z drugiej strony nagonka, ale teraz jest taka też nagonka, no można powiedzieć, że nacjonalistyczna, bo mamy wzrost zachorowań na odrę i wzrost zachorowań na inne choroby zakaźne, weneryczne też, tak wiadomo. I teraz kto jest winny temu wzrostowi, kogo się wskazuje? Ciornych? Tak, Przyjezdni, Tak. przyjezdni. Ale ja wam przyjezdnych. coś chciałem powiedzieć, co uciekło, jak byłem rozłączony. Pamiętacie słynne spotkanie w Sian i słynne umowy w Sian? Musisz nam Chiny, przypomnieć. tak. Chiny doprosiły do siebie wszystkie państwa Azji Środkowej co bez było Rosji, tak? I Tak. podpisały cały pakiet umów i między innymi tam się znalazła ciekawa umowa, która w tej chwili wyszła na jaw, która mówi o możliwości pracy pracowników tymczasowych z Azji Środkowej w Chinach. Tak, też Czyli mówiliśmy za o tym. moment, Maćku, Rosjanie będą mieli ciepło, bo oni będą mieli alternatywę. Juan to jest w tej chwili mocna waluta. Tak, i Nowa fala kredytów w juanach chyba ruszyła w Rosji teraz, tak. świeżo, więc ruszyła, to już któraś z kolei. Ale to, co Marek mówi, to jest bardzo dobry punkt, bo to faktycznie daje inną perspektywę, na przykład szczególnie takie kraje jak Kirgistan przykładowo, ale prawie każdy, tak, Uzbekistan, no gdzie mamy, Ładnie. skąd ci ludzie właśnie przyjeżdżają, dlaczego, Tadżykowie, nawet jak robimy te których u nas kroniki jest przestępstw, nie? Mhm. No to tam tych Uzbeków, właśnie Kirgizów i tak dalej sporo, wiadomo, no bo dlaczego? No oni się zajmują jakąś tam szarą strefą, jakimiś szemranymi, no bo gdzie mają zdobywać tą pracę? A teraz może się okazać, że zaczną właśnie wyjeżdżać na ten rynek chiński i to byłoby, bo bez tych pracowników Rosjanie będą mieli bardzo, bardzo ciężko, to chyba nawet większy ubytek niż to, co wysyłają w Ukrainę, moim zdaniem. Pamiętajcie, że to jest Zgadzam się. 5,5 miliona ludzi rocznie. Mówiliśmy o tym, robiliśmy te statystyki, to jest 5,5 miliona, jeżeli oni nie przyjadą, no to gospodarka rosyjska leży. Dodatkowo jeszcze wrzucę ten kamyczek do ogródka, że Chińczycy
chętnie inwestują w Azję Środkową, a nie w Rosji. Więc Umowa z Ksian. konsekwencją tego będą też pewnie miejsca pracy tworzone właśnie w Uzbekistanie, Tadżykistanie i innych miejscach, a nie w Rosji. Więc ci ludzie niekoniecznie będą musieli wyjechać do Rosji, żeby podjąć jakąś sensowną pracę. I taka tendencja może się utrzymać lata, może i dekady. Bo to jest początek czegoś. My zrobiliśmy taką tezę, chłopaki, to do Maćka i do Marka na programie ostatnio, że ze względu na obecną sytuację i na prowadzenie tej wojny, to takim jednym z efektów namacalnych to będzie utrata Azji Centralnej i prawdopodobnie też Kaukazu przez Rosję. Bo to jest już, To już się proces dzieje. nieodwracalny. Za dużo tam graczy teraz weszło, bo mówimy tak, zobacz, patrz, Chiny, Iran mocno próbuje. Iran, próbuje. tak, Turcja. Turcja, tak, nie? Francja Więc- nawet lekko miesza palcem. Francja, A więc tak. jeżeli sobie spojrzymy, no to nagle się okazuje, Umowy że... seryjne z Unią Europejską są podpisywane. Tak, zobacz, Mhm. teraz podpisują nawet na jakąś zieloną energię, że będą dostarczać do Europy. To w ogóle było nie do pomyślenia jeszcze 2 lata temu, jakbyś usłyszał, że jakiś Uzbekistan będzie zieloną energię, tak? Jak? Ale przez co? Rosjanie im nie pozwolą, nie? To by było Zielony pierwsze, co wodór. by ci przyszło. Zielony tak. wodór i ten Tak. zielony wodór będzie sobie płynął, to jest bardzo dobre dla Unii, ponieważ ten zielony wodór z Uzbekistanu będzie bardzo tani. A to jest znowu potrzebne do transformacji gospodarki europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że on Ale tu będzie jest ciekawa rozcieńczony w sprawa. gazie ziemnym, tak? Nie, Więc muszą w działać- postaci, nie Maciek, w postaci amoniaku będzie szedł. Mhm. Chyba, że. I to będzie najłatwiej. Najłatwiej, bo najłatwiej będzie przewozić i transportować. Dobra, a Ale ja wam tutaj- dorzucę jeszcze coś. Bo spodziewam się w najbliższym czasie, że może dojść. A dlaczego? Bo już mam przesłuchy od kogoś, kto właśnie bywał w tej chwili w rejonach, gdzie są ambasady krajów Azji Środkowej. Zaczyna się duży ruch obywateli rosyjskich albo osób przebywających na terenie Rosji z tych krajów zapierdzielają po paszporty, żeby mieć swój paszport i zaczyna się eksodus do tych krajów ich, że tak powiem, etnicznego pochodzenia, bo zaraz się, przypuszczam, zacznie upominać Kazachstan o obywateli, którzy nagle trafili do rosyjskiej armii. Zrobi to też Tadżykistan wspierany przez Iran, zrobi to Azerbejdżan wspierany przez Turcję. No, zostawię Ormian, bo to jest bardzo dziwna sytuacja. Gruzini też nie będą mieli siły, ale te 3 kraje bankowo, bo Kazachstan będzie miał poparcie chińskie jeszcze w tym zakresie. I tu się zacznie ten proces w obszarze dyplomacji i ludzi, obywateli automigrujących w tym momencie, spieprzających przed branką do carskiej armii. To ja To wrzucę ja ale jeszcze powiem jeden jeszcze temat. ciekawostkę. The Straits. Jest takie coś, The Straits Times, to jest taka singapurska gazeta, ona puszcza niekiedy bardzo ciekawe materiały. I puściła właśnie bardzo ciekawy materiał niedawno o tym, bo pamiętacie, 720 000 Rosjan nawiało do Azji Środkowej przed poborem. Tylu policzono. Przynajmniej do tylu się Rosjanie przyznają. I co się okazało? Okazało się, że część z nich w tempie ekspresowym bierze paszporty kazachskie, tadżyckie, uzbeckie. Nie, oni tam nie zostają. Oni wyjeżdżają do Azji, gdzie jako Kazachowie, Uzbekowie, Tadżykowie zakładają swoje firmy. Mój drogi, a w Polsce ilu w tej chwili w takiej dużej francuskiej sieci pracowników zewnętrznych firm w leasingu pracowniczym do obsługi magazynowej i merchandisingu na terenie hali sprzedażowej Rosjanie etniczni z papierami tych krajów, które wymieniłeś, bo zwiali. Tak, że część z dokładnie. nich jest zadaniowa. Część z nich skończy robotę na hali, swoje 8 godzin, po czym ruszają kupować za pieniądze, które jakoś mają, różne rzeczy, które potem jako równoległy import mają trafić do Rosji. Tak, to jest jasne i po to te firmy też prawdopodobnie część tych firm jest, ale mówiliście o tym, że to będzie cios, zwłaszcza Mateusz powiedział, że to będzie cios dla gospodarki rosyjskiej. Większe niż sobie wyobrażacie. Dlaczego? Dlatego, że jak ja sobie poszukałem, posnifowałem na Telegramie, okazało się, że ci ludzie z wykształceniem inżynierskim właśnie z tych republik
pracują już, Fabrykach. uwaga, zbrojeniowych, jako Mhm. brygadziści albo technicy. Jeżeli oni teraz podwiną ogony pod siebie i wyruszą z Rosji, to naprawdę w Rosji się zrobi nieciekawie, ponieważ pierwsza fala mobilizacji zdemolowała gospodarkę rosyjską, nawet zbrojeniówkę, bardziej niż myśleliśmy i to trwa do tej pory. Znaczy, wiesz ja, co? ja chciałem zaznaczyć, że ja mam bardzo dobrą wyobraźnię i sobie to wyobrażam, a drugie, że spodziewałem się, że będzie zaorana gospodarka, więc tu mnie nie zaskakujecie. A chciałem dorzucić jeszcze do tematów ludzi etnicznych innie niż Rosjanie coś takiego jak monarchia, którą sobie buduje Kadyrow, gdzie tam już obsadza swoimi synami i córkami wszystkie ministerstwa, przejmuje, po prostu chodzi i mówi, ten teren mi się podoba, to sobie wezmę, ten też sobie wezmę. No to też już nie wygląda jak Rosja, szczerze mówiąc. No to, Ale to jest Mateusz, kawał ludzi. bardziej to jest sułtanat jak monarchia. Tak, może tak. No i nie, to on sobie może wybrać, wiesz, bo przecież wśród tych muzułmańskich przywódców mamy emirów, sułtanów, A, króli, kalifów. farabi, a więc to nie, to tak jak będzie chyba chciał, co będzie ładniej brzmiało. W danym tygodniu E, będzie inaczej się Natomiast tytułował. widzimy, że to jest tak, że z jednej strony mamy wcielanie i teraz chyba jest najniebezpieczniejszy moment, bo zrobiła się bardzo duża, wcześniej była taka wrzawa na ten temat, ale głównie na Telegramie, nie? Tych tak, artykułów dokładnie, jakoś nie. dużo nie przybijało się, a teraz mamy na jedynce Moscow Times, mamy na Komiersancie, mamy RBK na Daily. RBK, Mhm. tak, i mamy też na tych w tych kazachskich, znaczy w tych lokalnych, wiesz, Lokalnych, zaczyna docierać do gazet właśnie z tych krajów, no i nagle wszyscy o tym mówią, nie? Czyli się robi taki, wiesz, szum informacyjny, biorą naszych, wiesz, ludzie dzwonią, słuchaj, ale ty tam masz ten paszport, bo ten paszport w domu zostawiłeś, wiesz, no różne tam sytuacje, potem okazuje się, że z paszportem go wzięli i tak dalej, i tak dalej. W ogóle Ale to słuchaj, jest ty porywna, masz rację. słuchajcie, porywanie Tak. ludzi, Tak. nie? No Z bo ulicy jak sobie albo z wyobrażasz, meczetu, z porywasz- meczetu. Z meczetów było porywasz pod ludzi, Moskwą. tak, z Tak. meczetu, nie? No, To jest tak branka. się śmiejemy, ale to jest branka, tak, porywasz, on mówi, a ja mam tam azerski paszport. Dobrze, No to dobrze, wytłumaczysz, dobrze. Później wytłumaczysz, miesiąc masz na wytłumaczenie, nie? A tu w 3 tygodnie już gryziesz piach, nie? No, zważywszy tego oficera młodszego rosyjskiego, tego praporszczyka, co to 11 dni na froncie, a po 11 dniach do ziemi poszedł, no to bardzo łatwo można się w ten sposób znaleźć. Ale pamiętacie Lwową Białową? Ja o tym nawet specjalnie napisałem. No, Nie. Lwowa Białowa się pochwaliła, że dzięki działaniu jej biura oraz osobistemu wsparciu prezydenta Putina zwiększyła się ściągalność alimentów w Rosji. To znacznie się zwiększyła w ciągu roku. To mam. Pamiętacie? Tak. Czy każdy, komu grozi branka na Nie, front, po to prostu- zaczyna płacić? No. Nie, po prostu było tak, że każdego złapanego sprawdzali, czy jest alimenciarzem. Jak jest alimenciarzem i notowanym, to według tego, jak długo notowany to szedł do Storm Z, a jak krótko notowany do Mobików. No i błyskawicznie ściągalność rzeczywiście wzrosła, żeby nie można było udowodnić. Oni z kwitami na policję chodzili, raczej na milicję, żeby pokazać, że oni już płacą. No to chyba szczęśliwe dzieci teraz będą w Rosji. No przynajmniej wyszła im ustawa prokobieca i to bardzo. No tak, ale to sami mówiliście, że chyba zmniejsza się poziom zagrożenia bezrobociem wśród rosyjskich kobiet obecnie. Tak, Bo ktoś musi zastępować. Znowu kobiety na traktory. Ja chciałem przypomnieć jedną rzecz, która mi umknęła, bo to się na szczęście się pojawiłeś a propos jeszcze strefy gazy. Są filmy, na których przychodzi izraelska policja i osobie, która cieszyła się i na mediach społecznościowych super, Hamas, że zaatakował, kobieta mieszkająca na terytorium Izraela, Palestynka, przychodzą z nakazem eksmisji do strefy gazy albo na zachodni brzeg i nagle lament, bo już nie będzie takiego życia cywilizowanego jak w Izraelu, to jest raz. A dwa, jeszcze coś chciałem mówić w tematach związanych właśnie tutaj z tym, co w Rosji poruszaliśmy. Lekko mi to prawie że umknęło,
Ale coś było jeszcze ostatnio, oprócz tego drenowania ludzi z przemysłu zbrojeniowego do przemysłu kazachskiego, który się nieźle rozwija w tym zakresie zbrojeniowy. Za juany? Proszę? Za juany? Zajony. Tak, za juany zdecydowanie. Ale poczekajcie. Chyba mi to teraz uciekło. Trudno, za długo czekałem. To ja Jedziemy mam dalej. nowy temat dla was. Jakbyście skomentowali to, co się dzieje na granicy fińskiej? Fińskiej, no to jest typowa operacja, to jest dokładnie Hybryda. ta sama operacja, którą prowadzili Rosjanie plus Białorusini. I to ja mam takie komentarze od Finów, że oni się uważnie przyglądali i przyglądają temu, co my robiliśmy, bo oni mają bardzo długą granicę. Jest w tej chwili tak, że zamknięte są 4 Tam jest przejścia. 8-6. Tak, 4 już są zamknięte od dzisiaj, od 12 w nocy. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie wjeżdżali jako turystyka rowerowa w listopadzie. Tak. Już To znaczy mówiliśmy Rosjanie raz. to jest jedno, natomiast wjeżdżali także uchodźcy. Turystyka rowerowa, te rowery Jacy uchodźcy, zostawiali. migranci. Migranci. No wiesz, oni tam uchodźcy. W tej chwili granica między uchodźcą a migrantem zrobiła się bardzo płynna. Zważywszy kto- tych bysiów, których rekrutowano w Deir ez-Zor, żeby robili zadymy u nas, Tak, jako ale uchodźcy. to jest celowe działanie, żeby zobojętnić Tak. nas i zrównać to znaczenie tych dwóch Mhm. zjawisk. A my musimy pilnować tego, żeby to rozgraniczać. Masz rację. Dosyć, że to jest taka historia, że po prostu jest identyczny modus operandi i też Finowie mówią, że wyłapali już kilku ludzi. No niestety nie możemy sobie równać wywiadu naszego z wywiadem fińskim, kontrwywiadu, i oni już wyłapali kilku ludzi, którzy są znani w Syrii, bojówkarzy. Do tego jeszcze jest jedna rzecz. Finowie mają dowody fotograficzne na to, że rosyjskie pojazdy wojskowe przywoziły tychże migrantów pod granicę. Czyli To już jest wyjątkowa jasny bezczelność. związek. Wyjątkowa bezczelność, mają tego typu dowody. No i tam nikt nie krzyczy, żadna grupa granica nie mówi, że to jest nieprawda, bo to jest nieludzkie traktowanie czy tym podobne. A oni wiesz czemu? budują Bo płoty oni- cały czas. Nie, bo oni tam idą trochę na hamę, jest mało kobiet z dziećmi, a jest bardzo dużo gości w wieku poborowym. I tutaj wiesz, tutaj wymówką jest, że oni uciekają rzekomo przed służbą wojskową albo przed tym, żeby ich wzięli do różnych milicji, a oni są pacyfistami. No, znaleźć pacyfistę na Bliskim Wschodzie zasadniczo jest dosyć trudno. To ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie, bo dla mnie jest to zaskoczenie, że Rosjanie o tej porze roku zdecydowali się i że zdecydowali się, bo wcześniej jak gdyby decydowali się, ale to nie oni, to Białoruś. A tu mamy jak gdyby otwarcie tą wojnę hybrydową ze strony Rosji. Co jak gdyby skłoniło Putina i w co gra i co chce uzyskać. No i drugie pytanie, czy przy tych temperaturach, mamy jednak połowę listopada, trzeba się liczyć, że któryś z tych migrantów po prostu zamarznie na śmierć i będą jakieś ofiary. I czy to o to chodzi? Jak najbardziej. Jak najbardziej. No bo to mi przychodzi do głowy. Zbrodniarze nie, z Finlandii, Maciek? Zbrodniarze, tak. I że będzie Nagłówki są już jakiś- przygotowane. Tak. Być może jakiś Nagłówki są europejski przygotowane. film nawet powstanie. Ale zaraz wyciągną, Nie że europejski, kiedyś faszyzm po był co? według Przecież nich. w RT News siedzi cała masa różnego typu przydupasów z całej Europy i oni chętnie taki film zrobią in English i puszczą. I za Ja chwilę myślałem, będzie, tu że znowu jakaś faszyzm polska w pomoc, Finlandii ale wraca. okej. Myślałem, że z Nie, Polski. Tam nie, wiesz, to nie. naszych to nie Zobaczysz, ma że co użyją mówić. tego argumentu. Panowie, Tak, ja chciałem tak. zwrócić jeszcze uwagę na to, bo może nie wszyscy wiedzą, ale duża część właśnie tej granicy fińsko-rosyjskiej to jest niesamowity labirynt lasów i jezior. Tak. I Tak, wiem, tam wiem. jak ktoś wejdzie, to całe tygodnie może chodzić i nie znajdzie wyjścia. Dokładnie. Bo- I dlatego Nie, będą znajdzie się je odcineni, w menu tamtejszej zwierzyny. ale postmortem. Tak, tylko Znajdzie i się właśnie postmortem, zauważcie, tak. że są teraz zamykane, tam zostanie jedno przejście, tam gdzie właśnie nie ma tych lasów, a te wyżej, to tak jak Mhm. Mati powiedział, tak, jak gdyby
to trochę taki wyrok śmierci pod koniec listopada tamtędy przekraczać. A więc jeżeli Rosjanie powiedzą, o, tu jest zielona granica, idźcie tędy, gdzieś Idźcie. podwiozą, Mhm. to Ja to was podejrzewam, po że programie połowa może proszę, nie przejść. powiększcie sobie mapę Finlandii właśnie od tamtej strony. To jest zobaczcie labirynt. te dolne, Labirynt, co oczywiście, ja to dobrze są znam. ten. Tam Mhm. byłem. I to tak wygląda. I także, tak jak powiedziałeś, Paweł, to chodzi o to, żeby było jak najwięcej tych ofiar, a jakby jeszcze były kobiety z dziećmi, to w ogóle byłoby fantastycznie. To jest Bo ja polowanie na podejrzewam, męczenników. że im będzie Okej. zimniej, tym więcej tych kobiet się tam będzie sprowadzało. I tak mam wrażenie, że już drogi przerzutowe są opracowywane. Wiecie dla kogo? Bo już takie sygnały są. Słuchamy. Dla tych, którzy są w strefie gazy i dla tych z Ale zachodniego brzegu. I Dla jeszcze tych, jest dla jedna... tych cywilów. Mhm. Bo Jeszcze już jest takie jedna- są sygnały, że jest organizacja nieznanego pochodzenia i nieznanej proweniencji, która proponuje, żeby oni jako uchodźcy znaleźli się w Europie, a Szwedzi mówią, że nigdy o takiej organizacji nie słyszeli. O, tutaj ktoś pisze, jestem w środkowej Finlandii i jest minus 17. No więc właśnie, no. Mamy wtyki więc na całym właśnie. świecie. Możemy Tak. wybrać kraj, o którym mówimy i zaraz się ktoś pojawi w komentarzach. Pojawi, że tak. jest. Na ile ja No. znam mapę Finlandii, to jakieś tam miejsca typu Jyväskylä i tak dalej, Tak, Jyväskylä na pewno. to tam jest No. infrastruktura bardzo wąska. Dobra, ale bardzo wąska. No, Realnie ile? Kilka procent terytorium jest zinfrastrukturyzowane, cała reszta to jest dzicz. to to ja im życzę. kilometrów granicy. Ja im życzę Tak. Nic sukcesu. z tym nie zrobi. Ale Ale to to- w sumie łatwo to- jest pilnować, bo wystarczy, że masz patrol na drodze. I to wszystko. No bo Mhm. tam bokami, no to nie Tak. przedrzesz się, nie ma szans. Tak. A to dodam wam następne pytanie, bo widzimy, że Bałtyki, widząc sytuację, są bliskie podjęcia również decyzji o zamknięciu swoich przejść granicznych. Zapewne zamkną. I pewnie zamkną, ale również Finlandia też zapowiedziała takie ekonomiczne zamknięcie do końca lutego, również tych przejść tranzytowych, że no ten handel wtedy, że tak powiem, przez tą Finlandię zostanie inna mocno sprawa. ograniczony. Tam jest inna sprawa. To jest ta sprawa, która jest u nas i która, no, Mhm. powiem szczerze, boli. Są firmy, które handlują dalej z Białorusią u nas i tylko patrzeć jakiegoś skandalu, jak okaże się, że na przykład w rosyjskich racjach żywnościowych znajdą się polskie konserwy i to ze świeżą datą. Bardzo prawdopodobne, bo No nie ma niestety. sankcji. Niestety nie ma sankcji, a to z Białorusi to cały czas jeździ do Rosji, a właściwie od razu na front. Natomiast Finowie mają ten problem rozpracowany. Oni wiedzą, że istnieją firmy. Dlaczego zaczął się taki rejwach wokół firm prowadzonych w Finlandii przez Rosjan? Właśnie dlatego. Przez Rosjan, przez Białorusinów. Właśnie dlatego zaczęły się takie historie. Bo oni doskonale wiedzieli, dostrzegli, gdzie jest ten problem. No. Także tutaj ja bym się nie dziwił zamknięciu tych przejść, bo lada moment może z tego wyjść jakaś historia nieprzyjemna i taka, no, która Rosjanom bardzo posłuży z jednej strony, bo im każde złamanie sankcji jest wykorzystywane jako, no cóż, wiadomo, przecież oni nie mogą inaczej żyć, jak tylko handlować z Rosją. A słuchajcie, a nie jest to upieczenie dwóch pieczeni przy jednym rożnie? Bo przejścia graniczne z Finlandią są, jak mówicie, jest długie i trzeba tam odpowiednią ilość mieć strażników i tak dalej. W przypadku, gdyby Rosjanie nie chronili, a zorganizowaliby bramkę na większą skalę, no to trzeba by było tam dosyć dużo sił przetransportować, żeby pilnowali, żeby tam Rosjanie nie uciekali przez te lasy. A jak zrobią taką akcję z tymi uchodźcami, to w sumie bez żadnego kosztu, bo to dla nich nie jest żaden koszt, spowodują, że Finowie zamkną te granice, oni mogą siły przerzucić gdzie indziej, a Finowie sami im będą strzegli tej granicy. Może to chodzi o to? Trochę jest w tym prawdy, bo pamiętajmy, co się stało ze słynną 200. Brygadą Arktyczną z Allakurti, która została 3 razy rozbita na froncie,
i całkowicie wdeptana w ziemię, teraz jest odtwarzana, no ale to była jedyna pełnostanowa brygada arktyczna w całych rosyjskich wojskach lądowych. No więc teraz się usiłuje wyszkolić drugą brygadę numer 2, no ale szkolenie takiej brygady trwa około 2 lat, no a są inne potrzeby, zwłaszcza frontowe, tym bardziej, że sprzętu też jakoś mało. Także Zwłaszcza, myślę, że że to był Mateusz, to co specjalnie ty mówisz, to ma przystosowywany. ręce i nogi. No, to ma ręce i nogi, to jest bardzo możliwe. A to był sprzęt specjalnie przystosowywany do pracy w warunkach niższych Tak. temperatur, z dodatkowymi systemami ogrzewania, czy jakieś takie, tak. nawet jak to się mówi, nie tylko, że ogrzewanie, ale izolowane termicznie. Tak. A tak. to wszystko dodatkowo kosztowało. I No, kosztowało. pięknie skończyło się na Ukrainie ten sprzęt. No właśnie. A jak nie ma, no to po co to pilnować? No to lepiej spowodować sytuację, że Finowie sami będą pilnowali. No, To temat jest zamknięty. bardzo, bardzo mądry pomysł, prawda? Może tam ktoś myśli. No. A wiesz, wywiad to tam myśli, tylko na szczęście nasze tych wywiadów jest kilka i one cały czas ze sobą rywalizują. A co dzisiaj napisał Maciek Korowaj? Że niestety uprzykrzają życie Ukraińcom w prosty sposób, nie narażając się, tak? Czyli wysyłają MiGi 31, najlepiej te zmodernizowane, które teoretycznie mogą odpalać kinżały, na patrol. I to za każdym razem, jeżeli tylko wykryją to Ukraińcy, no od razu budzi ich system obrony powietrznej. Ewentualnie jak widzą jaki kurs, no to na tym kursie jakie mają miasta i ogłaszają alarmy powietrzne i tak dalej. Co? No, Męczy, przyzwyczaja i No. jednocześnie cały czas jest kosztem. Jest kosztem, no bo to wszystko wymaga jakichś działań i nawet paraliżuje tą słabszą niż normalnie, no bo z powodu wojny, działalność handlową i produkcyjną. I A ja nawet mam w a taki propos, prosty sposób Maciek, to oddziałuje. jest bardzo kiepski pomysł i to już ja sobie omówiłem Tak, z kolegą, bo to który pada. na F-ach To walczy. Za wiesz chwilę czemu? zdechnie im reszta sprzętu. Tak, dokładnie, bo im zdechnie reszta sprzętu, bo to są tylko 3 MiGi 31, ponieważ to musi być w rotacji, a w ogóle tam przecież zostało przerzucone 10 z Kisłowocka i teraz jest problem taki, że za moment im się rozsypią silniki i płatowce struktury, a oni nie mają ani płatowców, ani nie mają silników. No są skrzydła podobno w magazynach głębokiego składowania, nie muszę wam mówić, co to są magazyny głębokiego składowania, a silników można podobno tam kilkanaście znaleźć. W jakim stanie są, nikt nie wie. Dobra, to ja wam wrzucę jedno pytanie, zwłaszcza Markowi i Maćkowi. Co sądzicie o pomyśle, aby zakazać importu równoległego w Rosji i żeby skupić swój przemysł na rozwijaniu się i zastępowaniu wszystkiego, co jest z zachodu? Myślicie, że to się uda? Bo myśmy już z Pawłem sobie porozmawiali o tym, ale waszego zdania nie znamy. Już ja widzę zastępowanie procesorów NVIDII procesorami Bajkał. Zwłaszcza Bajkał zbankrutował, więc już nie Bajkał zbankrutował. Ale jest jeszcze kilka innych fabryk. Jest jeszcze kilka innych fabryk. Aż takimi wszystkie pod optymistami Moskwą. nie byliśmy chyba, żeby No. takie pomysły nawet proponować. Nie, myśmy myśleli o butach, bo wiecie, sprzedaż Wiesz. gumofilców wzrosła o 370%. To co Nie, dopiero... Mateusz, Czekaj, walonek. gumofilce czy walonki? Walonek. Tak, Ja mu przepraszam, tłumaczyłem tą przepraszam, różnicę. tak, zwracam A ty ciągle honor, te tak, gumofilce, ja mówiłem, że to są... bo ja wrzuciłem te dwa filozowe. razy, tak. Nie, bo to zwracam są honor. Mateusz, filcowe ja walonki. tutaj, o ile cały czas uznaję, że produkcja rosyjska to jest rzęch, o tyle panowie miałem walonki i cieplejszych butów na zimę nikt nie wymyślił. No, Ale co to jak jest to, ale jedyny- w przeżywaniu zimy Rusy są dobrzy. Są dobrzy. Jest to jedyny poza ruskimi kożuchami, które zresztą wyglądają, jak wiecie, jak stróż nocny, ochrona mienia. Ale są To jest- ciepłe. Tak, ale są ciepłe. Jest to jedyny dobry produkt rosyjski i tu myślę, że rzeczywiście nie imieją analoga w Mirje. Natomiast Nie zgodzę cała się z reszta Pominąłeś nakrycie głowy w postaci czapki uszanki. nie. To jest niestety też bardzo nie, dobry produkt. Maciek, nie. Tu fińska czapka uszanka gasi rosyjskie pod każdym względem.
Nie używałem fińskiej, ale dobra ruska uszanka futrzana jest piękną rzeczą. Fińska z nie wiem, futra czy ten jest kierunek doskonała. ciebie Zostaw to, Zostaw mnie to się. bardzo interesuje teraz. Widziałeś kiedyś, żeby, wiesz, militaryści rozmawiali o modzie na jakimkolwiek innym programie? Specyficznie. To jest specyficznie, ale to jest wyjątkowy program. No to przecież No. wiesz. No więc Trzeba właśnie, opis więc zmienić. słuchajcie, jeżeli chodzi o te O modzie, produkty, o wojnie. tak, te produkty na pewno, natomiast całą resztę, no wiecie, była historia z wyrobami stalowymi, to znaczy przez pewien, i to dotyczyło stalowych wyrobów kuchennych. Mianowicie przez pewien czas usiłowano w Rosji produkować własne wersje stalowych garnków nierdzewnych, żeby było jak na zapadzie. No i co się okazało? Że one miały być nierdzewne, ale rdzewiały w tempie. W rok to już były rzęchy. No więc co robiono? No wrócono do tradycyjnych emaliowanych, bo to potrafili. I to jest chyba najlepsza analogia zastępowania, metafora zastępowania tego, co można zachodniego. No, jeżeli nie można garnków. To teraz ja od siebie dodam, co ja uważam. Za Związku Radzieckiego też próbowano takich analogów, zastępować wszystko własną produkcją i nawet spadochrony, jak zrobili kopie amerykańskich, to jakoś dziwnie się inaczej im plątały i ludzie spadali. A jak zrobili lokomotywę skopiowaną z brytyjskiej, to była o tyle cięższa, że trzeba było wzmacniać torowiska, żeby mogła jeździć. Ale parametrów lepszych pod żadnym innym względem niż masa nie miała. Więc ja im życzę żełaju uspiechów i sukcesu. Tak jest. To znaczy, wiecie, kopiowanie im idzie dosyć kiepsko. Jeżeli chodzi o własne produkty, to wszystko, co jest, mówiąc tak bardziej poważnie, wszystko, co nie zawiera dużej ilości techniki i co nie jest technologicznie skomplikowane, to mogą ewentualnie zrobić sami. I to będzie działało. To będzie działało na zasadzie tego parachoda, co to był robiony młotem, ale działa. A natomiast kiedy w grę wchodzą zaawansowane technologie, kiedy w grę wchodzi łączenie kilku technologii razem albo współpraca przemysłowa między różnymi branżami i w tym momencie to się wszystko kładzie. Bo na przykład w jednej branży, i to jest dosyć... No, Oho. chciało. Znowu. Marka To przyciął, skoro więc tak, czekając. ja mam pytanie do Maćka najpierw i Tak. jak Marek będzie, to odpowie. Bo mamy was, a więc trzeba skorzystać z tej okazji. Co powiecie na nowo tworzony oddział Super WDW 2000 pod Moskwą? Do czego ma być stosowany? Po co on jest Rosjanom? Wiemy o olbrzymich zarobkach. Po milionie Wiecie o tym? mają zarabiać. Jak wy to skomentujecie? Znaczy tak, na pewno WDW czy specnazu. Nie wiemy. No więc właśnie. Wydaje mi się, że to będzie specnaz. To będzie raczej Tak. specnaz, a nie WDW, bo No tak mówiłem, WDW ale... to jest, tworzą właśnie 104. dywizję powietrzno-desantową, ona się szkoli tam na Alabino, tam przyjeżdżał Miedwiediew teraz i Szojgu na wizytację, to wszystko. Przy takiej rzeczy, przy takiej jednostce już bardziej specjalnej, łatwo jest zgubić też kwestię tworzenia nowej jednostki rzeczywiście specjalnej, jaką ma być ten nowy pododdział specnazu, bo pod wieloma względami siły specjalne rosyjskie dostały łomot i uległy redukcji. Ale teraz to widzę, że coś szerzej nam się tutaj przycina. I słuchajcie, stracili specnazu sporo. Używali specnazu jako lepszej zwykłej piechoty, stracili go sporo. Na zapleczu ten specnaz trochę walczył z dywersantami ukraińskimi i z ich SOF-em, też były straty. I oni muszą go odbudować, ale okazało się, że jakby to powiedzieć, kierunek szkolenia, sposób szkolenia i wyposażenie niestety zbyt siermiężne wszystko było w porównaniu z tym, co zastosowali chociażby Ukraińcy szkoleni na Zachodzie. W związku z tym
mają potrzebę zrobienia tego w lepszy, nowy, innowacyjny jak dla nich sposób. I myślę, że to będzie o to chodziło, ale mają w kim wybierać, bo nadal, czy to z WDW, które jest rozbudowywane, czy to ze specnazu zwykłego oraz OMON-u, mają w kim wybierać. Stąd ta Znaczy, pensja po rezerwistów chyba milionie? mają pod dostatkiem. Tak, stąd ta pensja po milionie. Tylko że problem polega na tym, że zaczyna się rywalizacja wewnętrzna między rodzajami sił zbrojnych o ludzi, o dobrych ludzi. I tutaj specnaz wcale nie jest na wygranej pozycji. Tutaj narzekania są, zwłaszcza narzeka artyleria, że dostaje wybierki, bo najpierw przychodzi WKS, potem przychodzi flota, która i tak nic nie robi, jak napisano, a potem to już wszyscy przychodzą ci, co się dobrze znają w Moskwie, a na zakończenie dają nam takich, co nie potrafią udźwignąć pocisku i wszyscy noszą okulary. O, No, my wszyscy nosimy okulary. no więc właśnie. No więc właśnie. To zależy tak do nas. No. No Ja więc się w czuję Rosji Jakaś niebezpiecznie. groźba tu była, tak? W Rosji byśmy Taka się załapali groźba. do artylerii. Ja co prawda jestem artylerzysta przeciwlotniczy, więc mnie to prawda nie rusza, ale jednak. No. To co, jakieś może poważne pytania? Bo Zełenski powiedział, że rozejmu nie będzie. Mhm. Jak ma Tak, być? sam z siebie, A jak ma no, być? że oni oddadzą. Nie, Co no znaczy, tutaj- że są naciski. I jak wy sądzicie? Naciski, Będziemy te mieli w naciski. przyszłym roku rozejm, czy nie? Nie, będziemy mieli zawieszenie broni w przyszłym roku, ale najpierw będzie rosyjska dobrze. kontrofensywa zimowa. I te zawieszenia broni będzie ich kilka i one będą łamane i to będzie taki kontredans. Czyli raczej krótkie takie rozejmy zawieszenia broni, Mm. myślisz? Myślę. I może nawet nieoficjalne bardziej, że tam nie trzeba Tak. ogłaszać, tylko po prostu Tak, będą. tak. Mhm. Że na No, zasadzie, może że obie bardziej strony oficjalne, przestają mniej oficjalne, strzelać tak. i nikt nic nie I komunikuje. tak jak my przewidujesz kontrofensywę zimową. Tak. A jakie Cały powody? Bo czas. może inne niż nasze, no bo ja o tym dosyć dużo mówiłem chyba nawet sam, bez Mateusza. I 2 godziny i tyle chyba nie chciałbym, żebyśmy dyskutowali, ale jakie twoje są powody, dlaczego Rosjanie i kiedy to miałoby być, jak miałoby to wyglądać, no bo mamy działania takie najbardziej zaawansowane wokół tej Awdijiwki, no widać ten plan jaki jest, ale co poza tym, tak jak to miało być wyglądać, jakie powody, bo my wskazujemy takie, a może ty wskazujesz inne. W lutym wchodzą na UTO jednostki, które zaczęły być szkolone z poboru letniego i jesiennego, wczesnego. Także Rosjanie dostają w tym momencie wzmocnienie. Następna sprawa, pójdą pierwsze wyremontowane czołgi ze 103 i z UWZ-u i wozy pancerne, także będzie tych ludzi nad czym posadzić i do czego wsadzić. Dalej pójdzie prawdopodobnie następna transza pomocy od Kimów, także będzie jakaś amunicja. I w tym momencie kontrofensywa być musi, ponieważ każdy uzysk terenowy, każde zdobyte miasto Putin będzie mógł przedstawić swoim jako zwycięstwo. Oni już doskonale wiedzą, że oni tego nie wygrają. I tutaj cały czas ISW mówi, zdobyto 17,86 albo 17,56% Ukrainy. To za bardzo się nie ruszy. Tego więcej nie będzie, tego może ubyć. Dlatego Rosji jest potrzebne każde zwycięstwo. Każde. Okej. A czy to nie będzie, wiesz, też takie zwycięstwo, bo my gdzieś tam przewidujemy, ponieważ ja cały czas mówię, marzec, wybory, przed tym marcem jakiś dodatkowy sukces, najlepiej Awdijiwka zdobyta, ale jeszcze coś, tak, żeby móc powiedzieć, zobaczcie, bo to będzie na wewnątrz. Łamią się. Teraz łamią się, wybory tak, i jedziemy. Tak, łamią się Tak. wybory i po wyborach jedziemy, Zachód coraz słabiej, Trump dojdzie do władzy, to my tam tych Ukraińców bez pomocy Zachodu to rozniesiemy.
Tak, bo tutaj Chyba, jest że, jeszcze... chyba, że siądą do stołu, nas przeproszą i się Nie, dogadają. Paweł, nie będzie już żadnych warunków wstępnych. Chyba warunki wstępne tego typu to pojawią się wtedy, gdyby Ale one Rosjanom się się ta już teraz kontrofensywa nie pojawiały. udała. Tak. Dlaczego? Dlatego, że front zamarł. W tej chwili każdy uzysk to jest 100 metrów, czy 200 w jedną, czy drugą stronę. Prawda, Maciek? Tak. To znaczy, Ruchy z tego co są w tej wiem, chwili front niewielkie na zamarł, wszystkich ale ulicach. nie jest tak, że walki zamarły. Jak ja obserwuję te nie. statystyki, to tam Nie. jest... Widziałem jakieś Mateusz. statystyki, że w tym momencie najwięcej ginie Rosjan chyba od początku konfliktu. Tak. 1320 Tak, w ostatniej tak. dobie. Mhm. Ale dlaczego? Dlatego, że znowu się zaczynają mięsne szturmy pod Awdijiwka i to nie na północy, na południu, na Tonemkie. Mhm. I oni Myśmy tam dzisiaj z tracą masę Martinem ludzi. liczyli. Myśmy dzisiaj liczyli z Martinem Awdijiwkę. Ponad 12 tysięcy zabitych, 2 Tak. razy tyle rannych. Liczmy, że razem ofiary wyłączeni z walki 30 tysięcy jak nic. 30-35 nawet Tak, może być bezpowrotnie. sprzętowo do 12 włącznie to było te 250 kilka czołgów, wozów bojowych i tak dalej. Teraz licząc z kolejnymi, a dziennie jest kilkadziesiąt czasami trafień ukraińskich, plus ciężarówki, to mamy sprzęt około 2 dywizji zmotoryzowanych. I teraz jeszcze, żeby to ująć, pod Awdijiwką legła cała produkcja nowa UWZ-u z 2022 roku. 216-230 W sztuk miesiąc? BMD-3 są Tak, w stanie produkować rocznie. Tak, to i w miesiąc słuszna to jest koncepcja. Ale to jakby wystrugali. sobie tak liczycie, czy Awdijiwka się obroni według was? A to jest całkiem co innego. To jest całkiem inne Bo pytanie. Wygląda... straty będą olbrzymie, natomiast rozkaz jest prosty. Wygląda tak, niezależnie od strat macie zdobyć Awdijiwkę. To nie to, że zdobyć. Oni sobie Znaczy oni okrążyć, ona tak... Oni chcą drugiego worka Debalcewskiego. No tak, Tyle no, tylko, tak. że z worka Absolutnie. Debalcewskiego większość sił ukraińskich wyszła. I tutaj jest pytanie, jak to Rosjanie zamierzają przeprowadzić, skoro warunki do zrobienia takiego worka pod Awdijiwką są o wiele gorsze. Nie mówię o tym, że zima może być taka, że okres, i to bardzo prawdopodobne, bo to zapowiadają Amerykanie, jeżeli chodzi o Ukrainę, że okres deszczów i takich marznących Będzie deszczów, długi. tak, nie, będzie się przeplatał z okresami mrozów. Czyli idziesz do A, o to ataku, chodzi. a tu jest nagle odwilż i bach, czołgi ci grzęzną. Albo Ja czytałem, że przejedziesz ma tylko być... BWP-ami. Tak, To no jest ale czytam, że idealna pogoda dla obrońców. długi okres właśnie takiej deszczowej pogody, no właśnie tam może czasami przymarzać, ale deszczowej, że nie będzie silnego mrozu, tylko bardziej takie właśnie z deszczami. Rozumiem, to Ale teraz to kolej jak- jest Rosjan, żeby atakowali, Tak, ale więc to dla jakby nich te też deszcze są gorsze. pokazuje, że zobaczcie, jak będą deszcze, to lotnictwa nie będą mogli za bardzo używać. Nie będą mogli używać ciężkiego sprzętu. No i co? Artyleria i piechota. Tak. Artyleria i piechota, dokładnie. No, Ale BWP słuchajcie. jest lekki, przejedzie, No tak, ale no, tak. nie wszędzie. Mhm. Bez 10 dni minus minimum 5 do 10 stopni, minimum, to nie będzie stabilnego gruntu dla ciężkich pojazdów. To jest raz. Dwa. Nie. Uważam, że przy tym jak na początku sprowokowali prawie że Ukraińcy działania rosyjskie na kierunku awdijowskim i zdenazyfikowali tak dużo swoich jednostek, co już żeśmy przed chwilą powiedzieli. Był zarzut, że ja zawyżam rosyjskie straty. Bez komentarza. To powiem rzecz taką. Mają siły i potencjał do tego, żeby te siły ofensywne Ukraińcy tam naprawdę rozwalić do końca. Mają szansę i potencjał, żeby przynajmniej na północy wykonać w końcu jakiś manewr, a nie tylko Tak, bronić się liniowo, uporczywie. Mają te możliwości, mają te zdolności. mają jednostki. Mają jednostki. Pytanie, jak w końcu będzie działało dowództwo ukraińskie, czy dalej będzie takie zachowawcze, czy też nie. I jedna jest taka istotna, da się teraz powiedzieć, cezura w działaniach ukraińskich. Właśnie teraz ją można zauważyć.
Ta cezura dotyczy jakości dowodzenia. Patrzmy na dowodzenie w ofensywie, jakie było całe Zaporoże. To jest jeden obraz. Drugi obraz to jest bardziej manewrowe trochę, ale ostatecznie też statyczne działania na północy, tam aż do Dworicznej, w rejonie Kupiańska i tak dalej, gdzie to dowodzenie było lepsze i ciekawsze i ten manewr zachodził w większym stopniu. I kompletnie inna, lepsza jakość jest w tej chwili na Chersońszczyźnie, bo Tak. tam, co ja zaryzykowałem i Martin mnie nie okrzyczał, wręcz się nawet zgodził. Tam cały czas działały jednostki specjalne. I te jednostki Działały. specjalne Tylko. narzuciły swój sposób planowania, organizowania i realizacji działań. I obecnie te jednostki, które tam są, też lepiej szkolone, czyli piechota morska, chociaż był fuck up z tą zwiniętym ubezpieczeniem bojowym, cała drużynka poszła, złapana przez rosyjski SOW. Mhm. Tam jest to robione lepiej w zachodnim modelu. I jeszcze jedna rzecz. Tam prawdopodobnie są w tej chwili ci wyszkoleni na szczeblu wyższym niż brygada na zachodzie i w Polsce oficerowie i w tamtym miejscu po raz pierwszy działa dobrze koordynacja różnych Prawda. jednostek. To prawda. Z drugiej strony, kogo masz tam ze strony Rosjan? Ze strony teraz jest Rosjan masz tam Tepliński. Teraz. Tepliński nie zmieni faktu, że ze strony Rosjan masz tam jednostki, które przyjechały na wilegiaturę, ponieważ zostały poważnie poszarpane pod Awdijiwką albo na innych odcinkach frontu. Ja wam przerwę, bo bardzo długo już trzymam rękę, już mnie boli i chciałem zadać pytanie, bo powiedzieliście o tym zachowawczym stylu Ukraińców. Jeżeli ja dobrze rozumiem, no to oni nie giną tak intensywnie jak Rosjanie. Jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli nie giniesz, to zdobywasz doświadczenie. Dowództwo twoje też zdobywa doświadczenie. Dowództwo rosyjskie natomiast się rotuje, bo część schodząca schodzi zazwyczaj w workach, poszatkowana od artylerii. Czy to nie powoduje, że w dłuższym okresie czasu to jest naprawdę taki duży plus dla tej ukraińskiej armii i to, że teraz nie ma takich intensywnych działań i nie ma takiego parcia i Załęski mówi, będziemy robili sobie to naszym tempem, żeby zatrzymać jak największą ilość naszych żołnierzy żywą, to nie jest bardzo duży plus, który Ukraińcy mogą wykorzystać na wiosnę? Bo w Rosji wszyscy się przemielą do wiosny i znowu będą nowi, czyli znowu będzie... Tak, nie. No okej. Tak, Wytłumaczcie nie, mi to. bo dlaczego? Dlatego, że niestety taką cechą immanentną tego typu działań w polu są duże straty wśród oficerów młodszych. A to są ci, którzy nabierają stosunkowo największego doświadczenia na froncie, bo oficer starszy może na przykład nie widzieć frontu, ponieważ siedzi w sztabie przez miesiąc. I on może nie wiedzieć, nawet po tym miesiącu on może wrócić na zupełnie inne warunki. Tych warunków się musi na nowo uczyć. Natomiast jeżeli wojna jest manewrowa, natomiast oficerowie młodsi to jest cena skarbu. Oni są bardzo ważni, zwłaszcza dobrze wyszkoleni, a tam straty są dosyć duże u Ukraińców. Ja nie mówię o Rosjanach, bo tam to w ogóle jest rzeźnia. I natomiast tutaj to nie Zełenski powiedział, to powiedział Załużny, że będziemy wszystko robili własnym tempem. Będą robili własnym tempem. Będą robili własnym tempem i dlatego, żeby właśnie tych strat wśród oficerów młodszych, wśród oficerów do stopnia kapitana uniknąć. Żeby miał kto dowodzić w polu, to doświadczenie gromadził i mógł dowodzić jednostkami bezpośrednio. Bo tam jest nawet zasada, że niejednokrotnie pułkownik przyjeżdża na linię po to, żeby wiedzieć, generałowie też się pojawiają, Rosjanie tego nie mają, jak wiemy. I tutaj jest konieczne, żeby z tymi ludźmi miał kto po prostu na dole współpracować. A tutaj strat trzeba uniknąć. Paweł, chcesz coś powiedzieć? Tak, ja mam pytanie do Marka i do Maćka o ten desant i ten Dniepr i to chersońskie. No bo tam pogoda jest jaka jest, działają siły specjalne, coraz więcej mamy tych przyczółków, coraz więcej tych żołnierzy ukraińskich. Pytanie jest, po co jest to Ukrainie? No bo Rosjanie, można powiedzieć, no coś tam robią, ale w ogóle się tym nie przejmują. Stwierdzają, że to i tak nie ma jakiegoś wielkiego sensu operacyjnego.
Wiecie co, ja to wszystko opisałem w szczegółach dzisiaj w materiale nagranym z Martinem, który poleci w sobotę, więc A my ograniczę tego nie się. oglądaliśmy. Tak, Będziemy ograniczę jeszcze się. o tym mówili pewnie Maciek jutro. Tak, trochę mniejszy spoiler tego zagadnienia, ale tak, żebyście wiedzieli, kiedyś w czasie przed 24 lutego 2022 właśnie na odcinku Krynki ukraińska piechota morska ćwiczyła forsowanie i uchwytywanie wiem. przyczółka. To jest raz. 2. Przyczółek ma obecnie wymiar, to były 3 małe przyczółki, zostały połączone, ma wymiar taktyczny. Jest szansa i właśnie z powodu tego, w jakim miejscu, w jakim punkcie i co jest po drugiej stronie, ma przejść do wymiaru operacyjnego. Tenże przyczółek. Wymiar operacyjny oznacza, że tam będzie cały związek taktyczny z własną artylerią i będzie w stanie zabezpieczyć wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby rozwijać dalej działania ofensywne i na pewno będzie co najmniej jedna stała przeprawa, czyli pontonowa. No. Dobra, panowie, ja już muszę kończyć, także było miło, pożegnam się i do Cześć, Marko. usłyszenia na razie. Pozdrawiamy Do również zobaczenia. małżonkę. No, Dzięki cześć. serdeczne, pozdrawiamy. Cieszymy Cześć. się bardzo, Cześć. że dołączyłeś do nas. No to cześć. Super. Więc tutaj tak tylko zaspoilerowałem. Ma to głęboki sens, jeżeli chodzi o działania ukraińskie. Czyli uważasz, że to się uda i uda się przerzucić, Może. zrobić przeprawę stałą i przerzucić ciężki sprzęt, który na razie jest tam powiedzmy też mało potrzebny, bo przyda się powiedzmy dopiero może w styczniu. Powiem Ci, jakie są warunki tego, żeby się udało. Teraz ten przyczółek ma głębokość około 3 km. Ale poczekaj, według Ciebie uda się czy nie uda się? Przy tym, jak obecnie Rosjanie działają, uda się. Uda się, dobra. I teraz Okej. tak, jak rozciągniemy ten przyczółek do pojęcia co najmniej 6, 8 do 10 km szerokości, minimum 6 głębokość, do najlepiej 10, to jest wystarczająca ilość miejsca, żeby tam brygada była w stanie stamtąd No, działać. brygada to już coś, tak. Tak, brygada to już coś. Pamiętajmy, rosyjska artyleria, i tam była dosyć licha artyleria, jest poza taką umowną linią 20 km, bo tak ją punktowała ukraińska artyleria lepsza jakościowo i spowodowało to wycofanie czołgów, wozów bojowych i artylerii poza te 20 km od rzeki. No to Przez- drugie pytanie. Dobra, uda się, ma to sens, będzie trudne, ale się uda. Ja tu widzę sporo problemów jednak, żeby przez tą rzekę zrobić stałą przeprawę i Ale to, przerzucać. po to okej. właśnie jest odległość taka potrzebna, tych 10 kilometrów nawet, żeby mogli ją chronić we właściwy sposób. Znaczy, może będzie, wiesz, tak, znaczy jakby jeszcze lotnictwo było, no ale może akurat w styczniu już właśnie będzie, bo o tym sobie też porozmawiamy Tak, za ale chwilę. na tym odcinku Ukraińcy walką radioelektroniczną w tej chwili praktycznie uniemożliwili rosyjskim dronom działanie. Bo tam nie ma samoloty- prawie tak, nic. Samoloty Znaczy, tam trochę latają mają z tych Jejska. dronów, ale nie mają WRE w ogóle. Tak. I wszystkie, jeżeli coś wpuszczą Rosjanie, to jest zaraz rozwalane te To drony. jest raz. tak? Jest To tam sobie- opelotka, która wzbrania samolotom podejście tam bliskie i precyzyjne, a najbliższe lotnisko, z którego mogą startować, to jest Jejsk, czyli już po drugiej stronie Morza Azowskiego, bo z Krymu zabrali samoloty, które miały najkrótszy czas do lotu. Tak samo śmigłowce. To dlaczego, skoro ty tak mówisz, to dlaczego Rosjanie to lekceważą i w sumie mało z tym robią? No bo Ten jak się czyta komunikat, tą który się prasę- ukazał przez chwilę, No. mógł wcale nie być tylko i wyłącznie grą informacyjną. Coś mogło być w tym więcej. Jest możliwe, że padną komendy o to, by przy stratach, jakie ponieśli w tej chwili w rejonie Awdijiwki, wcześniej trochę jeszcze przy Bachmucie, a całościowo na Zaporożu, mogą mieć syndrom za krótkiej kołdry na tym odcinku. I jeżeli już doszło do przekroczenia Dniepru, a nie są w stanie, jak to się mówi, tak, gdyby Hitler rzucił od razu swoje dywizje pancerne
tak żeby zepchnęły do morza desant w Normandii, obroniłby od tej strony Europę przed otwarciem drugiego frontu, a oni tutaj w tym momencie nie mają ciężkiego sprzętu, którym mogliby to robić, a te lekkie jednostki, bo sprzęt został z tyłu poza zasięgiem ukraińskiej artylerii, nie dają rady, bo to wręcz przeciwnie, to Ukraińcy stopniowo przerzucają swoje BTR-y 3, BTR-y 4, czyli działka 30 mm, które zmieniają obraz sytuacji tam w walce, rozwalając Rosjan stopniowo. Już mają tam swoje moździerze, i lżejsze, i cięższe. Już potrafią nawet pojedyncze wozy bojowe BWP przepływać przez Dniepr, kiedy jest dobry dzień, nie płynie nic z powodu deszczów, typu kłody i tym podobne, a nie ma jeszcze kry i prędkość nurtu jest taka, że da się przepłynąć. Coraz więcej tego sprzętu wychodzi. Nie ma potrzeby tam brać czołgów tu i teraz, ale nawet te armata haubice 2S1 Goździk, one też pływają. Jeżeli uda się jeszcze taki sprzęt z amunicją przeprawić, to będą mieli coraz większą przewagę nad tymi siłami, które tam są. Żebym nie skłamał, tutaj mam rozpisane, bo tak jak wczoraj robiłem update, to w tamtym rejonie przy Chersoniu jest tak. Rosyjska 810 Brygada Piechoty Morskiej, 127 Brygada i 205 Brygada oraz 177 Pułk Piechoty Morskiej. Ich stany etatowe są bardzo mocno nadwyrężone, bo to są jednostki, które tam miały odpoczywać i się odtwarzać. Więc liczmy Nie, średnio... to wiemy, tak, że tam po tej 50%. stronie rosyjskiej oni Więc- to zlekceważyli tak. i nic się nie zmienia, tak? Każą po prostu tym, co są, nie dorzucają żadnych nowych jednostek, a te, co są, mówią, no wykażcie się, coś róbcie, no nie tylko odpoczywajcie, tak? Ale teraz jedna ważna rzecz. Tak jak Surowikin budował A z linię drugiej strony obronną... mają specjalne oddziały, więc to Tak, takie... no, ale pomyśl. to- Tak jak Surowikin budował linie obronne na Zaporożu, tak też planowali, że wpuszczą tam przy tym na północy, przy tym zbiorniku kachowskim, wpuszczą Zbiorniku. ewentualnie Mhm. Ukraińców i tam nastąpi I zamkną. przeciwuderzenie, zamkną. Ale to znaczy, że linie obronne zakręcały przy tym, jak je projektowali, zakręcały na południe. Więc nie będzie dużym wysiłkiem, gdyby trzeba było wpuścić Ukraińców tam, zamknąć linię obrony, skracając sobie front, zamykając bezpiecznie się do Zaporoża, żeby nie wpuścić tam Ukraińców, dojdą do wąskich wejść, w razie czego na Krym, gdzie będą jednostki rosyjskie czekały, zamkną je, nie pójdą dalej. I to Znaczy, jest dobra, wariant no najgorszy dla Rosjan, ale Liczmy na to, tylko jeszcze musimy założyć, że to musi być większy desant, tak? No muszą przerzucić nie jedną, kilka brygad, tak? Żeby to jakikolwiek sens miało. to znaczy tak, I ciężki sprzęt. patrząc na to, co jak jest, to jak tam będą 2 bataliony, które się rozepchną i dojdą do tych 6-10 km głębokości, wtedy może pójść most pontonowy, a z tyłu czekają już 3 na pewno brygady piechoty morskiej, czyli zmechanizowane de facto, jedna przynajmniej z naszymi rosomakami i jeszcze 37 najprawdopodobniej właśnie maszeruje, bo została wycofana z linii walk i wtedy 4 brygady tego typu do użycia, to jest wystarczająco dużo sił, żeby wejść bardzo głęboko i stworzyć prawdziwe podstawy do dalszych działań dla reszty, dla tego odwodu operacyjnego, jaki ciągle ma w Znaczy sile wiesz, 90 to jest też brygad kwestia tysięcy. tego lotnictwa, bo zobaczymy, bo teraz to zaczęli faktycznie sensownie, chyba ten przerzut, bo każdy się zapytał, czemu tak późno, nie? Ale ja myślę, że to było sensowne, no bo jeżeli by zaczęli wcześniej, no to by Rosjanie użyli swojego lotnictwa i tam by to zblokowali, już a teraz nie lotnictwo mogą jest używać daleko? lotnictwa, jest daleko, bo wyrzucili ich, a nawet jak mają zrobić misję, no to zrób misję pod koniec listopada na takim pułapie chmur, tak i tak dalej, nie? No to jest nie do zrobienia. No, więc podejrzewam, że to z tym były związane. Zobaczymy, i następne pytanie, kiedy Ukraińcy dostaną F-16? Bo już podobno mamy serwisować te F-16, No może- a tak, mamy je pierwsze dotarły do serwisować. Rumunii. Mamy je serwisować, zeszłym a już w tygodniu. nie mniej niż 3 ośrodkach trwa szkolenie Mhm. pilotów ukraińskich. Co najmniej po eskadrze w każdym ośrodku, czyli mówimy, minimum powinno być 16, myślę, że jest 20 do 24 pilotów w każdym z tych ośrodków, w których się szkolą.
Znaczy pierwsze dotarły już, te, które przekażą Ukrainie, dotarły do Rumunii 5, ale następne w tym tygodniu mają dotrzeć, a więc pewnie z eskadrę to będą mieli. I jak ty myślisz, to będą przekazywać tak właśnie eskadra jedna, czy jakiś większy pakiet? Jak to ma wyglądać? Ktoś wie? coś Powiem na ci, ten temat? boję się rozwiązań, bo każdy ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony każdy samolot by się przydał, ale z drugiej popełnienie No błędu jednego z tam jak 5 to Niemcy, nie ma sensu. No. ale popełnienie błędu jak Niemcy pod Kurskiem z używaniem Panter i Ferdynandów jest w pamięci. Wolałbym zebrać to jako te 3 eskadry, z których jedna jest wsparciem, a 2 są ewentualnie używane bojowo, żeby uzyskać przewagę jakości w danym obszarze, w danym czasie. Zwłaszcza jeśli będą miały uzbrojenie pozwalające na zwalczanie samolotów rosyjskich na dużych odległościach, czyli Amramy wersja C, co najmniej, te 105 kilometrów do może i 160. No nie wiem, no z tego co ja tam widziałem właśnie mają to mieć, tak? Reszta to już gorzej, ale no ale to też nie wiemy, tak? Dopóki nie przekażą. Jeżeli uda im się odsunąć to całe lotnictwo łącznie z odwodem przeciwpancernym w postaci śmigłowców, no to będzie dużo, bo wtedy reszta samolotów ukraińskich, tych, które jeszcze były, może się skupić na wspieraniu No, z zadaniach, powietrza tak, wojsk lądowych. Tak. No dobra, super. Myślę, że Mati? temat wyczerpaliście. Ja już od kilku minut, wiecie, weszliście w sfery wojskowe. Jak wiecie, ja z wojskiem nie mam wspólnego nic, więc sobie po prostu oparłem się i słucham, tak jak nasi widzowie. Czasem mi się tylko jakieś pytanie pojawia, ale akurat tu nie miałem. Została jedna wypadek. rzecz, o której mówiliśmy zanim się odpaliliśmy i tylko pytanie, czy jako wisienkę na tort to rzucamy, czyli tą ropę amerykańską. Paweł. No my będziemy mówić o tym w niedzielę, a więc zapraszam No, w to niedzielę. jak ty nie Spotkamy spoilerujesz, się, to my To nie też nie spoiler- spoilerujemy. Nie spoilerujemy, także A więc porozmawiamy jak o chcemy tym. powiedzieć, no dzieje się, słuchajcie, ciekawie. Dzisiaj mamy spadki o -5, mamy zakaz na duńskich cieśninach, mamy wpisywanie firm, które handlują z Rosjanami na przede wszystkim amerykańskie listy. A jak wiecie, bycie na liście to nie jest dobrze. Ani Nawet nie rosyjskiej, tylko w ani Rosji. amerykańskiej, tak. A na amerykańskiej też. Jak na amerykańską listę traficie, to też lepiej nie trafić. I o tym będziemy mówić, no ale też będziemy mówić troszeczkę szerzej, dlaczego ta ropa spada już od ponad 3 tygodni, 3,5 tygodnia. Nie? Była mała korekta, którą, pamiętasz, mówiłem, będzie korekta. Dzisiaj mówiłem, będą spadki, są spadki. Wieszczu. No, tak to... Wiesz. To jest, no. Tak to jest. No na razie idzie to niedobrze, bo jeżeli te spadki by się pogłębiły, a taka szansa jest, a jeszcze jest COP tego 28, a więc głupio by było, jakby oni obcinali przed tym 28 z Arabią, bo to chyba jedyne, co mogą próbować jeszcze robić. Bo tutaj to się zapowiada, że rosyjski Urals może być poniżej 60 znowu. No i to nie byłoby fajne dla reżimu, bo to bardzo by komplikowało sytuację i też utwierdziło Zachód, że no znowuż, że ma moc sprawczą. No ten Zachód trochę taki nieporadny czasami jest, jeżeli chodzi o ten, ale jak widać, cokolwiek Amerykanie ogłoszą, rynek reaguje, tak? A więc jakby mocniej chcieli, tak faktycznie, to by tam mogli zdusić tą rosyjską ropę. No jadą tak, Powiedzmy wiesz, sobie szczerze. z jedną nogą na sprzęgle ten konflikt. Tak troszeczkę, tak. No nie, no żeby za bardzo swojej ropy nie zdusić, wiesz, bo to No. tak, nie, żeby to spadło, ale najlepiej, żeby rosyjska spadła, a ta nasza nie, którą produkujemy, to też tak jest. Dobra, panowie, myślę, że jest czas. Drodzy widzowie, jeżeli wam się podobało, to serdecznie dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, polajkujcie oba nasze kanały. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszamy. To nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć jeden przycisk. Dzięki temu nasze filmy będą się pojawiały. No i ja się z wami żegnam. Ja też się żegnam, a jednocześnie raz jeszcze przepraszamy za to, że już byliśmy
zrezygnowani, że musimy sami dawać radę, ale Marek dotarł i podniósł naszą dyskusję na jeszcze wyższy poziom, ale i tak staraliśmy się dać radę, więc prosimy o wybaczenie, a jednocześnie bardzo się cieszymy, że Marek mimo wszystko jednak do nas dołączył. Było świetnie, było z przytupem. Prawie 3000 ogląda na obydwu kanałach, więc świetny materiał, świetna oglądalność. Dziękujemy Wam bardzo za zaufanie. To wszystko, co powiedział Mateo, jeżeli chodzi o lajkowanie, komentowanie, zachęcamy, o wspieranie naszych kanałów. Stanowimy jakąś nową jakość z tego, co nam piszecie w przestrzeni polskiego internetu. Tego się trzymamy i staramy się trzymać poziom. Dziękujemy. Dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. Miłej nocy. Cześć. Cześć. Uśmiechnij się, Mati. Tu jest uśmiech cały czas. A wiesz, że trzeba kliknąć ten stream. Ale to To ty ja mam puszczałeś. kliknąć. No tak, ty Ja puszczasz wiem. przecież. No. No ja chciałem, żebyś taki uśmiechnięty zakończył. Ale już mnie szczęka boli. Człowieku, jest 20:30 już. Ile można się Dobrze, to uśmiechać? klikam. Znowu Dobranoc. jesteśmy unmuted. Dobranoc. Tak i patrz, sprawdzamy.